poprzednim epizodzie słuchaliśmy muzyki napędzanej prądem, tworzonej przy użyciu jednego z genialnych wynalazków Nikoli Tesli. W tej okolicy turyści są naciągani na każdym kroku. Pokazaliśmy 3 największe oszustwa, które warto znać, aby nie dać się naciągnąć. Zobaczyliśmy wodospady z różnych niezwykłych perspektyw. Z lotu helikopterem, podczas rejsu łodzią, tuż pod wodospadem, a także pod jego potężnym strumieniem. W tym epizodzie wybierzemy się do Toronto i będziemy chodzić po platformie na wysokości ponad 350 metrów, gdzie jedynym zabezpieczeniem jest lina. Także jesteśmy na stacji Union i przez następny dzień, może trochę dłużej, będziemy zwiedzać miasto Toronto. To jest nasz hotel z widokiem na wieżę CN, Holiday Inn Toronto Downtown Center. Link znajdziecie w opisie. Zgadnijcie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w mieście Toronto i przez następny dzień lub 2 pokażemy Wam najlepsze rzeczy, które można zrobić w Toronto. Także zaczynamy od znaku Toronto, obowiązkowy punkt zwiedzania, czyli zdjęcie przy znaku Toronto. Hot dog, food trucka na wprost znaku Toronto. I trzeba uważać troszkę tutaj, bo to chyba są mewy, tylko czekają, żeby coś zawinąć, także trzeba uważać. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Dundas i Yonge. Także jest to odpowiednik Piccadilly Circus w Londynie lub Times Square w Nowym Jorku. Taki sklep. Wejdziemy zobaczyć? To wygląda trochę jak Tokio. Byliśmy w Tokio i weszliśmy do podobnego sklepu właśnie z zabawkami typowo japońskimi, także można zobaczyć różne, tak jakbym oglądał japońską bajkę. Zobaczcie na to. I muza japońska. W Kanadzie nie ma zbyt wiele miast, gdzie możemy znaleźć tramwaj, ale Toronto jest jednym z nich. Także idąc w stronę wybrzeża widzimy wieżę CN. Dotarliśmy na port Toronto, widzimy różne statki, które pewnie zabierają wokół wyspy, także ekskluzywne kolacje, tutaj jakaś prywatna impreza, kolejka jest dosyć spora, jak można zresztą zobaczyć, ciągnie się do początku statku aż dotąd. Także my osobiście idziemy zobaczyć, czy damy radę przedostać się na drugą stronę, czyli na Toronto Island, na wyspę Toronto. Jesteśmy nadal na wybrzeżu Toronto, stąd widzimy wieżę CN, także plan jest taki, żeby jutro tam pójść pod wieżę i na samą górę. Okej, także szybka akcja, wzięliśmy piracką taksi, także możecie zobaczyć tutaj. Taksi nas zabiera z Toronto na Wyspę Centralną. Także plan jest taki, jedna osoba wysiądzie na wyspie, a kierowca taksi obiecał nam, że nas zabierze na dłuższą wycieczkę, żebyśmy pozwiedzali sobie trochę Toronto. Także fajnie, o patrzcie na to. Było nisko. Za 2 osoby zapłaciliśmy łącznie $32, łącznie z napisem 10%. Zapytaliśmy kapitana, czy jest bezpiecznie w Toronto. Is it safe? Yeah. Yeah, it's not bad, but it's getting a little bit worse, but it's not bad. Okay. I think the biggest worry you have around here is like people with like mental issues, like homeless people or like people who have mental issues who are kind of like on the streets and are a little bit crazy. Yeah. But mostly they just talk. They won't really do anything, but some people will like come up, like they'll be like mumbling at you or like yelling at an imaginary person or something like that. Is that because of drugs? Maybe drugs or mental illness, one of the two.
Na całe kaptejn. Okej, czyli to jest nasza łódka, taksi piracka, a to właśnie był kapitan statku. Także dotarliśmy na Wyspę Centralną i do punktu widokowego. Stąd przepiękny widok na Toronto, także poczekamy na zachód słońca i poczekamy aż się trochę ściemni, żeby zobaczyć jak ładnie te wszystkie budynki są podświetlone. Ten punkt widokowy to jest coś niesamowitego. Zobaczcie na miasto Toronto nocą. Coś pięknego. Także dowiedzieliśmy się, żeby wrócić do Toronto z Wyspy Centralnej. Mamy dwie opcje. Taksówka, czyli $16 za osobę razem z napiwkiem, albo większy statek, ferry, który jest za darmo, tylko nie wiadomo o której jest. Widzicie tutaj kolejkę ludzi, którzy czekają też właśnie na ten statek. Teraz wchodzimy na większą łódkę. I za chwilę ruszamy w stronę Toronto. Wróciliśmy na stronę Toronto już, także zajęło nam około 10 minut, żeby tutaj przypłynąć. Także jesteśmy na zewnątrz stacji Union. Zobaczcie jak to wygląda w nocy. Coś pięknego. Także wróciliśmy do znaku Toronto, tym razem nocą. No dlaczego nie? Dużo lepiej to wygląda nocą. Także znaleźliśmy tajemne miejsce, tam jest znaczek Toronto. Tam wszyscy robią zdjęcia, a tutaj do góry się wchodzi po schodkach i zobaczcie na to. Wow, od razu lepiej. Jesteśmy na deptaku pomiędzy ulicą Dundas i Yonge i jesteśmy ogólnie w downtown, czyli dolnej części miasta. Tutaj widzimy centrum handlowe Eaton, Toronto Eaton. Jest ono drugim największym w całej Kanadzie. Niestety, Toronto, podobnie jak Vancouver, zmaga się z problemem fentanylu. Widzieliśmy interwencję straży pożarnej, pogotowia i policji do osoby, która przedawkowała. Także Thika Cannabis. Hello people. Hello. Wygląda na to, że można kupić marihuanę w sklepach. Także jeśli tak jest, ja nie wiem, to skomentujcie pod wideo. World Food Market, czyli jedzenie z całego świata, rzekomo tutaj. Tak to wygląda. Hello there. Hi, you're right. Hello. Jednak nie, tutaj nie mają jedzenia z całego świata. Hi. Hello, how much the tickets cost? $66 including tax. Okay, can we have two please? Yeah, sure. Dzień dobry, dzień dobry. Następną rzeczą, którą zrobimy jest City Sightseeing Toronto, czyli bus, który nas zabierze dookoła miasta. W ten sposób dowiemy się, co warto jest zobaczyć i spędzimy resztę dnia z wieczoru, żeby te miejsca zobaczyć. Zaczynamy na przystanku numer 1, czyli na skrzyżowaniu ulicy Yonge, ulicy Dundas i na rynku Yonge Dundas. My name is Temescan and I'm going to be your tour guide today. Engine house number 3. Can anybody guess what happened to the fire station? Got burned down. Yes, we got burned down. It used to be the longest street in the world. It stretches for 1,896 kilometers.
6 days of drive. There are a lot of stars that have been known to stay there, such as Justin Bieber, Tom Hanks, and even Beyonce herself. The Royal Ontario Museum, this is actually the 5th largest museum in North America. Casa Loma actually has 98 rooms. Także zaczęło padać, także dostaliśmy poncho. Także właśnie skończyliśmy tour autobusem, zajęło to niecałe 2 godziny. Co warto zobaczyć na trasie jest Casa Loma, czyli zamek na wzgórzu, wieże CN, a także budynek Żelazko i destylerię whisky. Także teraz idziemy, może zobaczymy któreś z tych miejsc. Także building Scotia, Banku Scotia. Zobaczcie na to. O wow. Giełda akcji, zobaczcie na to. Za mną znajduje się budynek RBC i widzicie, szyby są zrobione z listków złota, 24-karatowe złoto, także zobaczcie, cała długość. I jak opinia publiczna się zapytała, dlaczego zrobili ze złota, to powiedzieli, że to jest dobry izolator. A wiadomo, że chodzi o renomę. Także stoimy teraz na zewnątrz Fairmont Hotel. Interesująca nowinka stąd jest taka, jak rodzina królewska przyjeżdża do Kanady, zostaje w Fairmont Hotel. Co to oznacza? Jeśli wy chcecie taki hotel, za noc kosztuje $2000. Natomiast jeśli się w ostatniej chwili dowie, że dany pokój, w którym rodzina królewska zazwyczaj zostaje i ty właśnie zapłaciłeś za to 2000, jeśli oni przybędą w ten sam dzień, to oznacza, że musisz opuścić ten pokój i nie dostaniesz zwrotu pieniędzy. Zobaczcie, ogólnie jest dużo limuzyn, bardzo ekskluzywnych, także chyba ważni ludzie, prawdopodobnie aktorzy i dosyć wealthy, czyli bogaci ludzie zostają w tym właśnie hotelu. Także most, przez który teraz przechodzimy, nazywa się Most Amsterdam. I był on prezentem od miasta Amsterdam, dlatego że oba miasta były sister cities, czyli są siostrzanymi miastami. You have to get my good side though, okay? Come on, which one is your good side? Neither, that's the problem. Ale zimno. Okej, także jesteśmy na statku. To jest Sightseeing, firma Sightseeing, czyli ta sama firma, co wzięliśmy autobus. I jak jedziesz autobusem, to masz opcję wykupienia tego statku za $10. Normalnie kosztuje to 25. Cała podróż potrwa 45 minut. Płyniemy wokół Wyspy Centralnej. The Lake Ontario is not far behind. In fact, we have the 17th largest lake in the world here, out of over 117 million lakes in the world, so quite a significant lake. Okej, także na razie jest super. Możemy zobaczyć, jak jest w kształcie flagi Kanady. Że jest super, tylko jest zimno. Także możemy zobaczyć różne ptaki, mewy, kormorany, niebieskie, ale nie wiem, jak to bezpośrednio się nazywa. Pięknie. Natura. Tutaj powoli opuszczamy wyspę Toronto i zobaczcie na widoki. Toronto Rogers Center, CN Tower. Także pogoda się zmieniła chyba, idziemy pod pokład, pojedziemy. Okej, także skończyliśmy. Wchodzimy na ląd, także super. Take care, guys. Okej, super, super. Czemu ich nagrywam? Czemu nie? Jesteśmy na zewnątrz Rogers Center i postaramy się dostać bilety na mecz baseballa Toronto Blue Jays. Nigdy nie oglądaliśmy meczu baseballa na żywo. Postaramy się dostać bilety, tam jest wejście. Zobaczymy, czy jeszcze są bilety. Nie udało się dostać biletów. Dlaczego? Bo dzisiaj nie ma meczu baseballa, jest w poniedziałek. Także w poniedziałek w Toronto już nas nie będzie. W związku z tym może kiedyś się jeszcze uda dostać bilety. Póki co musimy obejść się ze smakiem. Jesteśmy obok wieży CN.
góry i tam widać takie kropeczki, 4 kropeczki. To są ludzie, którzy chodzą po krawędzi, czyli jest opcja wykupić taką opcję, przyczepiają cię do jakichś zabezpieczeń i możesz chodzić po krawędzi i później możesz się tak powiesić na tym troszkę i wystawać ponad krawędź, także trochę adrenaliny na pewno może przybyć z tego powodu. Także raczej będę chodził po krawędzi, rampy, także pierwszy musimy przejść przez security check, czyli przez sprawdzanie. Jedziemy do góry, zaraz dowiemy się, ile to kosztuje i jak to wygląda. Także jak zawsze trzeba przejść przez sklep z pamiątkami. So how much is that in total? 255. 255. Okay, I think we're good. Okay. So What's happening if I die? Yeah? so lock the door right there and Okay. they're gonna help you, okay? Okay, thank you. Thank you. Alright, what a beautiful view that we have today here at Edgerock at the CN Tower. Around the left, just here, can you walk there? Welcome to Edgerock! So this is what 356 meters above the ground feels like. Gonna be able to walk up here too, right? Yes, thank you, Marius. Energy. Go for it, Marius. Look down. Alright. What's up, Toronto? Yeah, both feet. Alright, I'm going on the other side of the roof for now. Thanks. I'm gonna show you. Nice. Keep it up. On your side. Thank you. Thank you so Ok, także skończyliśmy Edge Walk, czyli chodzenie po krawędzi wieży CN. Naprawdę adrenalina uderza, chodzisz po krawędzi, wieszasz się tyłem, przodem, także dla tych, którzy lubią adrenalinę, jak jesteście w Toronto, to jest obowiązkowe. Cena około $250, dlatego że jest weekend, jest trochę taniej od poniedziałku do piątku, $195 plus tax, czyli pewnie jakieś 220. I co dostajesz? 2 zdjęcia wydrukowane, a także certyfikat The Highest Hands-Free External Walk in the World, czyli najwyższe na świecie chodzenie bez trzymania się rękami za nic. W 100% polecam. Teraz idziemy na punkt widokowy. Ale fajnie. Watch your step, please. Thank you. Thanks. Traveling at a speed of 22 kilometers per hour, 50 miles. Ultimately, Tutaj dotarliśmy na pierwszy poziom wieży CN, Kanada, wieża Kanada. Widoki stąd są niesamowite. Zdążyliśmy na zachód słońca, coś pięknego. Biały budynek, który tam widzimy, jest najwyższym budynkiem w Kanadzie. Ma on wysokość 355 metrów. Na krawędzi, gdzie chodziliśmy właśnie teraz, byliśmy metr wyżej, 356 metrów. Czyli to jest najwyższy budynek. CN Tower jest najwyższą strukturą w Kanadzie, 553 metry. Także jesteśmy teraz na dolnym poziomie i zmierzamy, właśnie czekamy na windę na górny poziom. Trzeba zamówić specjalny bilet, żeby wjechać na górę. Hi guys, welcome to the top, the highest observation level in the Western Hemisphere. Czyli mamy tutaj opis, co jest na jakiej wysokości. Dolny dek jest 342 metry, górny 346, to jest ten, na którym przed chwilą byliśmy, a teraz jesteśmy tutaj na tym Skypod, 447 metrów. Ogólnie budynek ma 553 metry. Tu jest informacja, że pioruny uderzają w tą wieżę
75 razy rocznie, także sporo. Ale nic się nie dzieje, bo są specjalne zabezpieczenia. Także to urządzenie tutaj służy do tego, żeby sprawdzić, czy budynek się rusza i widać delikatnie, dosłownie centymetr, że się buja. Teraz jesteśmy na najniższym deku i tutaj jest dużo więcej światła, widzimy animację na ścianach i szukamy teraz windy, żeby zjechać na dół. Jesteśmy na zewnątrz. Także mamy opcję, żeby się wychylić bardziej. Niewiele stąd widać, szkoda. Także mamy tutaj szklaną podłogę i można zobaczyć na sam dół. Okay, so we've done with CN Tower in Toronto for today and probably forever. Let's see, look at that view. Absolutely amazing. Po całym dniu chodzenia w zimny dzień, a bowl of happiness. Serwują tutaj ramen, czyli odpowiednik zupy z makaronem. Można sobie dobrać jajka i różne inne składniki. Także bardzo polecam. Niestety nie pokażę Wam, jak to wygląda. Mogę Wam tylko pokazać menu z tego względu, że szybko zjadłem, bo było mi zimno i byłem głodny. Sorry. To jest następne miejsce, gdzie można się wybrać. Destyleria whisky. Także tu mam różne sklepy z pamiątkami, restauracje, bary, tu nawet scena jest, gdzie pewnie coś się dzieje południami i wieczorami. Także fajnie, miło można spędzić tutaj czas. To jest miejsce, gdzie można popróbować różne whisky, ewentualnie kupić. Tutaj mamy różne, tu dopiero się rozkładają, tam widzę jakąś szkocką. Rozpoznaję niektóre butelki. Także tu jest jeszcze więcej straganów, gdzie można popróbować różnych rodzajów whisky. Super. Ja nie będę próbował, bo musimy, za kilka godzin mamy lot, także dzisiaj odpada, ale może następnym razem. Znak love, czyli miłość, zrobiony z kółek. Zobaczcie na to. Super. O, Jess and Steve. A to jest potwór podobny do tego, obcy, podobny do tego z filmu Wojna Światów, jeśli dobrze pamiętam. Także super miejsce, gdzie można przyjść z przyjaciółmi, napić się dobrego alko. Na wieczory jak najbardziej wskazane. Destylernia whisky jest na obrzeżach, a około pół godziny od głównej ulicy Yonge. Co to oznacza, że widzimy trochę zieleni, przynajmniej tutaj. Tam było boisko piłkarskie, tu jest boisko do kosza. Jest trochę drzew, także jest okazja, żeby oderwać chociaż na chwilę od betonu. Ale mówiąc to, tak wygląda lewa strona, a prawa to już beton, no ale tak to wygląda. Market St. Laurent jest czymś, co naprawdę warto jest zobaczyć w Toronto. Jeśli nie chcecie wydawać za dużo pieniędzy na jedzenie, przyjdźcie tutaj. Jeśli chcecie świeże jedzenie, przyjdźcie tutaj. Jeśli chcecie, uwaga, pierogi. Jest polsko-ukraińskie stanowisko, pierogi, Karpatka, polskie ciasta, polskie torty. St. Lawrence Market, także jest to jeden z większych w Toronto, tu możemy znaleźć świeże mięso, świeże owoce, ciastka, ale zobaczcie na to, pierogi, nie pierogi, tylko pierogi party. Także zamówiliśmy ciastko pusta, tartowe, tartę, andruty, ciasto napoleonkę i sernik z brzoskwinią. Ja mogę po polsku? No, No, English, yeah? sorry. Don't worry. Pierogis. Six? Let's have 6. I have Polish father and grandfather, but not this Polish. Ah, no worries. So sorry. No worries. I'm born in Ukraine, you know. Ah, okay, okay. Is that like a Polish store? Because you've got pierogi, It's you've got like... Ukrainian Polish, yeah, because Ukrainian family Polish. is the same. Half is Polish, half is Ukrainian. Ah, okay. But my
Fair enough. But I'm not speak, sorry. Jest stoisko polsko-ukraińskie, tak można powiedzieć. I znalazłem pierogi. Także próbujemy pierogi. Wygląda to tak. Bardzo podobne do naturalnego polskiego smaku. Tęskniłem za pierogami, naprawdę, bardzo dobra. Mega. Okej, jesteśmy koło budynku Gooderan, także zwanym jako żelazko ze względu na formę, w jakiej został zbudowany. Także takiego trójkąta można powiedzieć. George Goodeman nikomu nie ufał, jeśli chodzi o rozliczenia. Był tam bank, który należał do niego, a to był jego budynek. W trakcie budowy zażyczył sobie tunel, który łączy budynek, gdzie mieszkał, z bankiem. Także w nocy, kiedy zamykano bank, wymykał się, przechodził pod i robił swoje własne rozliczenia. And this is the train that's taking you to the airport. Dzięki, że zostaliście do końca i jak zawsze do następnego razu.